Tu jest stożek, więc tutaj musi być tak zwane podłączenie pod Eurokonus. Tu jest przesłona. W zależności od wielkości grzejnika tak naprawdę powinno się go skryzować. Współczynnik KV to jest właśnie ile wody może przelecieć, jeżeli podamy 1 bar po jednej stronie i poczekamy godzinę. Tu jest tłoczek, którego widać z tej strony. W momencie, kiedy jest dociśnięte, jest zamknięte. Otwiera się, to się otwiera. To jest jedna rzecz, jakby czasami jest tak, że jak jest bardzo długo nieużywany, w sensie zimą, znaczy latem jest na przykład zamknięty całkiem, to potrafi zostać w pozycji zamkniętej. Po prostu się blokuje ten tłoczek, bo jakby jest tak dużo oporu w środku, bo syp wlatuje, że się zablokuje. Także to można delikatnie czasami, żeby naprawić, pociągnąć ten szpil. To jest pierwsza rzecz z takich ciekawostek. Zazwyczaj są uszczelniane na O-ring, to jest 2. I kolejna ciekawostka, tu jest przesłona. Normalnie jest otwarte na fulla, natomiast w zależności od wielkości grzejnika tak naprawdę powinno się go skryzować. I ta przesłona zaczyna nam się robić coraz mniejsza w zależności od cyfry, która jest tutaj. Każdy producent wkładki daje jakby tabelkę współczynników. Jak to wrzucisz w program, to ci wyliczy, na ile trzeba to ustawić w zależności od rodzaju pompy, bla bla bla. Ale generalnie no, jakby to już jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Natomiast generalnie zasada jest taka: im większy numer, tym jest większy otwór i tym większy jest przepływ. To też widać właśnie, może też Pawłowi pokażę. Normalnie otwarty, zazwyczaj NK, albo to jest numer 6, czyli największy numer, czyli jest najbardziej otwarte. 5. I to jest też na 5 jakby. 5 jest na 4, 3, 2. I przez to leci tylko woda do grzejnika. No i 1 to już jest w ogóle taka mikrodziurka. Także to jest po to, żeby po prostu nie było zbyt dużego przepływu przez grzejnik, bo to w ogóle nie jest korzystne. Jakby przez grzejnik ma iść konkretna ilość wody, nie więcej, nie mniej. Jak jest za dużo, trochę, to nie jest problem. Jak jest za mało, trochę, to jest już bardziej problem. Jest generalnie lepiej, żeby był większy przepływ. Natomiast jak jest zbyt duży przepływ, to nierównomiernie się mogą pomieszczenia grzać. Tam, gdzie więcej leci wody, no to jakby szybciej się grzeje. Tam, gdzie mniej, no to wolniej się grzeje. To jest raz. 2. Jeżeli mamy dużo grzejników, to grzejniki te najbliższe, albo te najmniejsze, mogą zbyt dużo przez nie wody przelatuje. No i na tę resztę braknie wody. No bo kocioł może przetłoczyć konkretną ilość wody. Więc jakby kryzowanie ma 2 cele, czyli to jakby regulacja ilości wody, żeby nie było zbyt dużo wody przez grzejniki, no bo to nic nie zmienia, jakby nie jest to jakby potrzebne. Czyli im dalej od kotła, tym zmniejszamy tą przestrzeń. Tym jest jakby większa dziura, bo jest większy opór. Im dalej, tym jest większy opór. Okay. Ale to też nie do końca, bo jakby jeżeli ktoś dobrze policzył rurki, to nie ma znaczenia. Bo na przykład jak ja to zrobiłem, to rurki są coraz mniejsze, ale zaczynamy od dużych, więc jakby opory powinny być do każdego grzejnika podobne. Umiałem łazienkowy, bo on będzie mieć najmniejszy opór, tam będzie na przepływ, ale z tym nie za bardzo sobie nic poradzimy. Te wkładki, tam nie ma regulacji, ale to mniejsza większość. Natomiast im jest większy grzejnik, tym więcej wody przez niego musi przepłynąć. No logiczne. Logiczne. Więc bardziej to regulujemy od wielkości grzejnika. Im większy grzejnik, tym większa cyferka. No i też trzeba sobie popatrzeć, czy po prostu, bo to co nam wyjdzie z obliczeń, czy nawet można czata o to zapytać, czata GPT. Każdy zawór ma jakąś tabelkę współczynników, jak się to poda czatowi i powie się jaki jest grzejnik albo jakiej mocy, to on poda jaka ma być cyferka. Generalnie producentów wkładek zaworowych będzie dużo i każdy może mieć inną podziałkę i inne współczynniki. Tabela Oventropa, bo to są wkładki Oventropa, mimo że to jest Wismanowe, no to Wisman jakby sam nie robi tego, tylko kupuje od firmy Oventrop. No i tam jest tak tabelka po prostu, powiedzmy, że oporów, im mniejsza cyferka, tym jest mniejszy możliwy przepływ. KV to jest współczynnik, ile może przelecieć wody w pewnych konkretnych warunkach. No to im więcej może przelecieć wody, tym jakby zmniejszy opór. No i jakby ja sobie tutaj właśnie podawałem, że grzejnik o 1000 watów ma tą tabelkę, no i on mi wtedy wyliczał nastawa 2, nastawa 3. Także dla grzejników największy to był właśnie 1000 i tam trzeba ustawić to na 3, a reszta była na 2. Natomiast trzeba mu podać właśnie tabelkę, jaka cyferka to ile to jest KV i dla Wismana to będą
te konkretne wartości? Przybliżę. Bo to są Pokaż te konkretne wartości. KV. Nastawa 1 mówi nam KV 0,14. No i nastawa 6 no to jest KV 0,97, czyli w zasadzie 1. To jest ogromna różnica, bo to oznacza, że przy nastawie 1 przez taki zawór, jeżeli podamy ciśnienie jednego bara po jednej stronie, to przez godzinę nam przeleci 100 litrów, 140 litrów dokładnie, a tutaj nam przeleci 1000 litrów, więc to jest jakby 10 razy, prawie 10, no tam 6-7 razy większa przepustowość. Współczynnik KV to jest właśnie ile wody może przelecieć, jeżeli podamy jeden bar po jednej stronie i poczekamy godzinę. Tyle litrów wody to jest jakby współczynnik KV. Dokładnie metrów sześciennych. Natomiast jakby dla nas czat to policzy, bo jakby ma dostęp do wzorków, przynajmniej ten wersji Pro jest w stanie sobie wszystko policzyć i jakby nawet podać, więc spoko sprawa. To jest narzędzie, to jest Jak wiesz, jak z niego korzystać, to tak. No i też trzeba wiedzieć, jaka mamy wydajność jakby pompy tłoczącej w kotle. No ja wiem, że to jest 14 kPa dla Wismanowych pomp wbudowanych. Jakby te dane nam, tak jak mówię, mu pozwalają wszystko to policzyć. Że ja do tego wrócę, jak będziemy już regulować, ale pamiętam, że dla większego grzejnika to była trójka, dla reszty to były dwójki. No i zobaczymy sobie wtedy efekt, bo też generalnie z kamerą termowizyjną, jak ją odpalę, no to ten grzejnik się w miarę powinien równomiernie... Masz kamerę termowizyjną? Tak, no nastawkę do telefonu. Okej. A Ale tak- okulary? Słucham? Okulary też masz? Tak, mam okulary, którymi możesz popatrzeć przez ubranie, wiesz? Właśnie tak dyskretnie dążyłem do tego tematu. Możemy sobie zobaczyć w ogóle konstrukcję. Czyli tak, to jest grzejnik 2.2. Dwie płyty grzewcze i dwa radiatory w środku. Generalnie najmniejszym grzejnikiem jest grzejnik 1.1. I to byłby dosłownie połowa tego grzejnika. Byłaby jedna płyta grzewcza i jeden radiator. Dobra, może są grzejniki 1, po prostu 1.0. Bo na przykład są wersje bez w ogóle radiatorów. Na przykład w szpitalach nie może być takich radiatorów, bo tego się nie da wyczyścić. Więc jakby jest wtedy wersja bez radiatorów, to są to byłoby 20, a nie 22. Łukasz miał sytuację, uruchamia komuś kocioł. Mu się nic nie dzieje, ma problem. Co się okazało? Miał pozakręcane, bo fabrycznie te zawory, niektóre są pozakręcane. Aha, No i na sam start. No bo jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedział w ogóle, że co zrobić. Ja też przez telefon nie zaczaiłem się, że idź poodkręcaj grzejniki. Więc nawet będąc serwisantem musisz trochę wiedzieć, jak działa grzejnik, no bo klient cię też o to może zapytać. Czyli tak, no grzejniki takie typowe, no to raczej 11 nie ma. To jest bardzo nietypowy grzejnik. Raczej to jest 21, czyli dwie płyty, jeden radiator, 22 i później jest jeszcze 33, czyli on jest tutaj, tu ma jeszcze jakby jeden radiator i płyta. I one są takie kurwozory. Generalnie 22 są najprzyjemniejsze, bo można je obracać jak chcesz. Zawsze mają w tym samym miejscu wtedy zawory, w sensie ten dolny, jakby osiowo. 32 jest o tyle to, że w zależności czy jest tak, to ta odległość od ściany się będzie różnić. No bo to różni jest wtedy symetrycznie te zawory. O tym trzeba czasami pamiętać. No i generalnie na przykład, gdyby kiedykolwiek się komuś zdarzyło i 11, czyli jeden radiator, jedna płyta, one są nieobracalne, no bo nie są symetryczne. Tu w środku jest rurka i ona doprowadza nam wodę właśnie do tego zaworu, do tej wkładki zaworowej, którą tam będziemy za chwilę montować. I to jest zasilanie, czyli zasilanie w grzejnikach podłączanych od dołu. Jest rurka wewnętrzna, bo leci do góry ciepła woda, od góry się jest rozprowadzana po całym grzejniku, no i wraca tutaj dołem. Generalnie grzejnik źle podłączony będzie działać, natomiast będzie mieć wydajność 30-40% mniejszą. Też czasami jak komuś coś słabo grzeje, no to warto to sprawdzić, czy się ktoś nie dupnął. No bo no my na przykład tutaj ja mam rurki z Pexa jednolitej, w sensie nie kupiłem specjalnie preizolowanej niebieskiej i czerwonej, więc można się dupnąć, jak się zamyślisz. No jak się pomylisz, zalejesz, no to generalnie... Znaczy w sensie są jeszcze takie zestawy za 300 czy 400 zł, które ci to krosują. Tak zwany zestaw ratunkowy. No są drogie, ale jakby są tańsze niż kucie. Na początku jest wejście, tu jest powrót potem. Właśnie na odwrót, tu jest zasilanie, bo tu jest rurka, która prowadzi wodę. A, bo ona tam jest, dobra. Ona jest taka cienka rurka, ona prowadzi zasilanie właśnie do samej góry grzejnika. Wyjście jest potem tu. Tak. Dobra. Zawsze ciepło musi startować od góry i z powrotem. Tak jak mówię, te grzejniki są obracalne, znaczy je można podłączyć z każdej strony. Z boków
i zaślepić wtedy dół, no albo właśnie od dołu. No i ostatnia rzecz, o której właśnie warto wiedzieć, no to te zawory serwisowe, gacie, różnie to się nazywa. Gacie, no bo dwie pary gaci. Po pierwsze one pozwalają łatwo ściągnąć grzejnik, bo możesz na nich zamknąć. Po drugie tutaj można podłączyć albo rurki PEX z taką przejściówką, coś ją od razu może pokażę. Taki adapter się dokupuje. Bezpośrednio już łączysz rurkę plastikową. Tu jest od razu o-ring. Jak to się zaczyna skręcać, no to rura jest jakby ściskana Zakleszcza się. i się zakleszcza. Są też specjalnie takie wersje pod rurki miedziane 15 mm. Od biedy po prostu też może być rura z plastiku z takim półśrubunkiem. Natomiast raczej nie pasuje to, bo jak tutaj podejdziesz z kamerą, to tu jest stożek. To jest stożek, więc tutaj musi być coś, to jest tak zwane podłączenie pod Eurokonus. No, jakbyśmy tutaj mieli zwykły półśrubunek, który ma czoło płaskie, no to nie pasuje do siebie. Musi być przyłączone Eurokonus. Czy to pod miedź, czy to właśnie pod plastik taki PP zgrzewany, niekoniecznie z tego tyłu.